Dzień dobry, nazywam się Aldona Miga-Warchu. Jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym Uczelni Rzeszowskiej i z wykształcenia jestem doktorem nauk ekonomicznych, natomiast naukowo zajmuję się rozwojem społeczno-gospodarczym w krajach Unii Europejskiej. Ogólnie ja się odnoszę do polityki Unii Europejskiej w stosunku do walki z ubóstwem, dlatego że właśnie w moich badaniach zidentyfikowałam, że stanowi to duży problem, szczególnie walka z ubóstwem wśród dzieci, z ich niedożywieniem, ale tutaj też kwestie innych grup, takich na przykład jak osoby z niepełnosprawnościami. No to ja właśnie identyfikuję potrzeby właśnie tych grup, które tak naprawdę same sobie nie radzą z zaspokajaniem tych swoich własnych potrzeb życiowych. Interesowało mnie też jeszcze kiedyś badanie jakości życia tych osób z niepełnosprawnościami i myślę właśnie, że trzeba by po prostu w największym stosunku skupić się na tym, aby te potrzeby identyfikować dalej, aby walczyć właśnie z tymi kwestiami ubóstwa. Znaczy ja ogólnie badałam wskaźnik Human Development Index i Human Poverty Index. To są wskaźniki, które informują nas o stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach Unii i Human Poverty Index, czyli o poziomie ubóstwa. Uważam, że ja ten wskaźnik wzbogaciłam o inne wskaźniki, dlatego że uważam, że ten tradycyjny wskaźnik nie uwzględnia wszystkich potrzeb osób mieszkających w Unii. Dlatego, że ten tradycyjny uwzględnia tylko PKB, od którego tak naprawdę teraz się odchodzi, mówiąc, że to nie jest najlepszy wskaźnik wskazujący na rozwój gospodarczy. Następnym czynnikiem jest poziom edukacji, który w krajach Unii jest wystarczająco dobry tak naprawdę, ale na przykład HDI nie uwzględnia warunków, w których żyjemy. A to myślę, że jest istotne właśnie analizując te dyskryminowane grupy społeczne. To znaczy tak naprawdę to ja widzę, że te moje badania naukowe, oczywiście i publikacje tych moich badań naukowych cieszą się zainteresowaniem, czytają je osoby nie tylko tutaj w krajach Unii Europejskiej, ale również poza i tak naprawdę o to mi chodziło wydając tam książkę w języku angielskim, bo to wiadomo, że najsłabiej rozwinięte to są właśnie kraje albo Dalekiego Wschodu, albo tak naprawdę kraje afrykańskie. I myślę, że w ogóle zadaniem polityki jest to, żeby dochód równomiernie rozprowadzać, a tak naprawdę to tutaj funkcjonuje zasada, że 20% osób zarabia 80% dochodu na całym świecie. Jeśli chodzi o przedsiębiorczość społeczną, to ja uważam, że jest bardzo istotne, żeby wspierać przedsiębiorców, którzy zatrudniają na przykład osoby z niepełnosprawnościami, chociażby dlatego, że oni na tym są w stanie skorzystać ze względu na ulgi, które mogą otrzymywać i uważam, że państwo powinno to dalej wspierać, bo dzięki temu podnosi się między innymi też jakość życia tych osób właśnie zatrudnianych przez tych przedsiębiorców. Znaczy ja myślę, że tutaj bardziej odniosę się do tej drugiej części pytania. Myślę, że jeśli ktoś chce rozpocząć taką podróż, to tu jest bardzo istotne, żeby wszystkie aspekty prawne rozpoznać. Ja prawnikiem nie jestem, ale miałam do czynienia w swoim życiu
z prawem. No i myślę, że takim osobom to bardzo ułatwiłoby tak rozwijanie tego przedsiębiorstwa i wspomaganie tych osób, też korzystając jakby dla siebie, tak, z aspektów tego, że zatrudniają takie, a nie inne osoby u siebie. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję.